Cześć, tu Wiesława. W poprzednim odcinku pożegnaliśmy piękną wyspę Paxos i wróciliśmy do punktu początkowego, czyli korfiańskiego portu. Ponieważ lot do Polski mamy zaplanowany na jutrzejszy poranek, zatem mamy całe popołudnie do dyspozycji w stolicy wyspy Kerkyrze. To niewiele czasu, dlatego postanowiliśmy skorzystać z usługi hop-on, hop-off, czyli autobusów, na pokładzie których dociera się do najważniejszych punktów w mieście. Startowy przystanek znajduje się właśnie w porcie, więc kupujemy bilety i lecimy. Pierwszy przystanek robimy w najstarszej części Kerkyry, zwanej od starożytności Paleopolis, przy parku Monrepos. Jest to rozległy zielony teren, otoczony murem. Znajdziemy w nim willę z XIX wieku, w której urodził się książę Filip, mąż królowej angielskiej Elżbiety. Wstęp do parku jest darmowy. Vis-a-vis Monrepos widzimy pozostałości wczesnochrześcijańskiej bazyliki zbudowanej w miejscu, gdzie w starożytności było centrum życia publicznego. Z parku mamy dosłownie parę kroków do naszego hotelu. Wstąpimy na chwilę, by zostawić bagaże i zapoznać się ze stałymi mieszkańcami. Z przystanku Monrepos, tym razem piętrowym autobusem, jedziemy do następnego punktu na naszej mapie, mijając miejską plażę. Jest to bardzo popularna plaża. Można odpoczywać na wąskim żwirowym skrawku lub wybrać zorganizowane miejsce z parasolkami i leżakami oraz restauracją. Niestety nie mamy czasu na plażowanie, ale zrobimy przystanek na obiad w Nautiliusie, restauracji z pięknym widokiem na zatokę Garitsa. Proszę Państwa, jesteśmy w Kerkyrze, stolicy wyspy Korfu, i mamy na talerzu oczywiście grecką sałatkę, chlebek pita, a w tle nową twierdzę. No i czego chcieć więcej? Idziemy jeść. Na deser zamówiliśmy kawę po grecku, przygotowywaną w specjalnym naczyniu, z konfiturą wiśniową do podbicia smaku. Od razu widać, kto tu jest wielkim fanem kawy. Tuż przy restauracji znajduje się pięknie odrestaurowany stary wiatrak, który na tle błękitnego nieba zachwyca wszystkich, a zwłaszcza miłośników plażowania, bowiem promenada, na której początku mieści się wiatrak, stanowi kąpielisko miejskie i jest bardzo uczęszczane przez mieszkańców miasta. Z promenady poprowadzono drabinki, z których bezpiecznie można zanurzyć się w wodach zatoki Garitsa. Dalsza podróż przebiega wzdłuż nadmorskiej promenady ulicą Nimokratias, której lewą część stanowi zielony bulwar z placami zabaw i barami, gdzie można schronić się przed upałem. Trudno nie zauważyć, że często spotykanym drzewem, oprócz palm oczywiście, są lipy i właśnie teraz przypada okres ich kwitnienia, więc wokół otula nas zapach obłędnie intensywny. Zbliżamy się do następnego przystanku.
przy hotelu Ariti. Stąd już dosłownie parę kroków do widoków, które znajdziemy w każdym przewodniku po mieście, bo jest naprawdę tego warte. Jesteśmy na cyplu Pantikonisi. W dole widzieliśmy mały kościółek, do którego zejdziemy kamiennymi schodami, mijając kilka restauracji, do których warto wstąpić na małe co nieco z cudownym widokiem. Do kościółka można wejść, obejrzeć wnętrze, kupić pocztówkę lub zapalić świeczkę wotywną. W oddali zobaczymy most łączący części wyspy, który jest miejscem szalonych doznań, a to za sprawą lądujących samolotów. Naprawdę można zrobić tam spektakularne zdjęcia. Niestety ograniczenie czasowe sprawiło, że musieliśmy zadowolić się takim widokiem, ale przyznacie, że również robi wrażenie. Za wysepką, na której zbudowano kościół, znajduje się jeszcze jedna, zwana Mysią, z małym klasztorem, na którą za jedyne 3 euro dotrzemy łódką. Następny etap podróży przebiega między Zatoką Garitsa a Spinadą, jednym z największych placów w mieście, będącego rozległą oazą zieleni, w której odbywają się uroczystości, imprezy, a także mecze krykieta. Zbliżamy się do skalistego cypla, na którym już we wczesnym okresie bizantyjskim wzniesiono fortyfikacje. Obecna stara twierdza zawdzięcza swoje powstanie i wygląd Wenecjanom i jest do dziś uznawana za arcydzieło inżynierii wojskowej. Do twierdzy prowadzi kładka nad fosą, a nad wchodzącymi turystami czuwa z cokołu Matthias von Schulenburg, któremu przypisuje się wiele zasług podczas próby zdobycia wyspy przez Turków w 1716 roku. Mijamy kolejne tereny zielone z placami zabaw i cały czas towarzyszącym nam zapachem kwitnących lip. Dalej widzimy piękny budynek kościoła z XVI wieku, Panagia Mandrakina. Następne miejsce, w którym zatrzymamy się na trochę dłużej, jest moim ulubionym w Kerkyrze. Jest to pałac zbudowany w stylu neoklasycystycznym, w którym w czasie okupacji angielskiej była siedziba rządu. Przed budynkiem, w niewielkiej fontannie, znajduje się pomnik Sir Adamsa. Obecnie w pałacu mieści się Muzeum Sztuki Azjatyckiej, jedno z najważniejszych tego typu muzeów w Europie. W bocznym skrzydle pałacu działa Miejska Galeria Sztuki. Zewnętrzne pałacu stanowi ogród dający wytchnienie w upalne dni z ogromnymi sosnami, drzewami magnolii oraz oleandrami. Z tarasu natomiast rozlega się przepiękna panorama na morze, starą twierdzę, a na dole widzimy plażę Faliraki z beach barem, z którego jako że piątek już dobiegają dźwięki klubowej muzyki. Miasto Kerkyra
założono w VII wieku przed naszą erą. Na przestrzeni wieków zarówno miastem, jak i wyspą władali Rzymianie, Wenecjanie, Brytyjczycy, Francuzi i wpływy tych nacji widać w wielu aspektach życia, a w szczególności w architekturze. Taką pamiątką po Francuzach są arkady zbudowane w 1807 roku, mieszczące się przy reprezentacyjnej ulicy Liston. Pod arkadami funkcjonują dzisiaj eleganckie restauracje i kawiarnie, a dawniej mieściły koszary dla francuskich żołnierzy. Liston jest również bramą do centrum Starego Miasta, które w całości wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stare Miasto to prawdziwy raj dla miłośników wąskich, klimatycznych uliczek z zabytkowymi budynkami, placykami i małymi kościółkami. Przechodząc pod piękną kwiatową bramą, dojdziemy do tego najważniejszego w mieście XVI-wiecznego kościoła świętego Spirydona, patrona wyspy. Jego zmumifikowane szczątki, przewiezione tutaj z Konstantynopola, spoczywają w srebrnym relikwiarzu. We wnętrzu kościoła uwagę zwraca sklepienie z malowidłami przedstawiającymi sceny z życia świętego. Kościół szczyci się również najwyższą na wyspie dzwonnicą, zwieńczoną czerwoną kopułą. A teraz zapraszam na krótki spacer uliczkami Starej Kerkyry, kryjących niezliczone restauracje, tawerny oraz sklepiki i stragany z pamiątkami i greckimi specjałami. Dotarliśmy do przestronnego placu z licznymi pubami, świetne miejsce pod pachnącymi lipami, na chwilę odpoczynku przy piwku. Uwagę przyciąga budynek zbudowany w XVII wieku podczas weneckich rządów na Korfu. W 1720 roku budynek przekształcono w teatr St. James i był pierwszym greckim teatrem operowym. Obecnie pełni rolę ratusza miejskiego. Mijając fragmenty odkrytego elementu starożytnego muru, dokonaliśmy również odkrycia, czyli miejsca, w którym zjemy kolację. Tawerna, piękne miejsce w uroczej uliczce z bardzo dobrą obsługą i pysznym jedzeniem. Na przystawkę weszły mule w sosie pomidorowym, a dalej Krzysiek zjadł pożegnalną musakę, a ja wybrałam ośmiorniczkę z konfiturą z cebuli i humusem. I to było po prostu przepyszne. Na deser już nie mieliśmy miejsca, chociaż baklawa w cukierni wyglądała zachęcająco. Jeszcze ostatnie kadry ze Starego Centrum i ruszamy autobusem w dalszą drogę.
W dole widzimy faliariki, które oglądaliśmy z tarasu pałacu, oraz nowy port. A przed nami wzgórze Świętego Marka, na którego szczycie wznosi się majestatyczna nowa forteca, potężna fortyfikacja zbudowana w drugiej połowie XVI wieku przez Wenecjan. Z murów twierdzy rozpościera się widok na sąsiednie dwie małe wyspy oraz stary i nowy port, do którego zmierzamy. Nasz autobus zajeżdża na końcowy przystanek i nasza grecka przygoda również dobiega końca. To był wspaniale spędzony czas na gościnnych greckich wyspach. Z hotelowego balkonu obserwujemy oświetloną starą twierdzę w oddali, a gdy tylko poranne słońce oświetliło dachy Kerkyry, pojechaliśmy na lotnisko. I już z góry spoglądaliśmy na oddalające się miasto i wyspy. Dziękuję pięknie wszystkim za oglądanie naszej greckiej przygody. Do zobaczenia w następnej podróży.